Witajcie towarzysze. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, czemu socjalizm i demokracja powinny iść w parze. Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę, że idea socjalistyczna jest typową ideą proludzką. Władza powinna wychodzić z ludu i tak dalej. To władza jest dla ludu, a nie lud dla władzy, jak niektórym się wydaje. Z podobnego postulatu wychodzi także idea demokratyczna. W takim wypadku cel demokratów i socjalistów, bądź komunistów są pod tym względem wspólne. Chcemy, by władza była dla ludu, a nie lud dla władzy. Dobrym przykładem ideowego podejścia komunizmu do demokracji mogą być zasady komunizmu Fryderyka Engelsa. Konkretnie odpowiedź na pytanie 18. Cytuję. Przede wszystkim ustanowi ona demokratyczny ustrój państwowy, a wraz z nim bezpośrednio lub pośrednio panowanie polityczne proletariatu. Bezpośrednio w Anglii, gdzie proletariusze już teraz stanowią większość narodu, pośrednio we Francji i w Niemczech, gdzie większość narodu składa się nie tylko z proletariuszy, lecz również z drobnych chłopów i mieszczan, którzy dopiero przechodzą proces przekształcania się w proletariuszy i w walce o wszystkie swoje interesy polityczne coraz bardziej zależni są od proletariatu, a przeto niebawem zmuszeni też będą dostosować się do żądań wysuwanych przez proletariat. Tutaj konkretnie chodzi o samo przekształcenie w proletariat, który tutaj zdaniem Engelsa ma być już tą klasą rządzącą. Jednak stanie się proletariuszem jest na pewno łatwiejsze od stania się burżujem. Także do demokracji odwoływała się Róża Luksemburg, która przykładowo pisała, że nie ma socjalizmu bez demokracji, podobnie jak nie ma demokracji bez socjalizmu. Nie musimy wychodzić z początku XX wieku, by doszukać się także wzmianek o demokracji, tu konkretnie o samostanowieniu narodów. Lenin pisał, że głównym warunkiem demokratycznego pokoju jest wyrzeczenie się aneksji, czyli zaborów, nie w tym niesłusznym sensie, że wszystkim państwom zwraca się to, co utraciły, lecz w tym jedynym słusznym sensie, że każda narodowość bez żadnego wyjątku i w Europie, i w koloniach uzyskuje wolność i możliwość samodzielnego zadecydowania, czy tworzy państwo odrębne, czy też wchodzi w skład jakiegoś innego państwa. Faktem jest niestety jednak, że bolszewicy nie zawsze trzymali się tego, patrząc na przykład napadnięcie na Gruzję podczas rozruchów rewolucyjnych w Rosji. Już jednak powiedzieliśmy sobie o tym, że faktycznie demokracja powinna iść w parze z socjalizmem i późniejszym komunizmem. Jednak są osoby, które powiedzą, że demokracja jest zła, albo patrz na Polskę, jak demokracja tu działa. Takie osoby jednak nie zauważają pewnych faktów, że raczej lepsze jest, gdy rządzi krajem te 60% osób, co poszły głosować, niż mniej niż 1% społeczeństwa. Lepiej, gdy raz na te parę lat jednak zostanie w końcu wybrana ta dobra władza, niż żeby rządzili nami nieudolni politycy przez jeszcze dłuższy okres czasu. Pomijając fakt możliwości wręcz dyktatorskich zapewne tych drugich. Trzeba zauważyć, że decyzje podejmowane kolektywnie tendencyjnie są trafniejsze niż te podejmowane w pojedynkę lub małe grono osób. Jako socjaliści czy komuniści powinniśmy być za ludem. Także powinniśmy być za ideami, które pozwalają na samorealizację i samostanowienie jednostek w maksymalnie możliwym fizycznie zakresie. Między innymi jakąś demokrację. Jeżeli chcemy być faktycznie cywilizowanym, czy też nowoczesnym społeczeństwem, demokracja jest wymagana. Socjalizm jest nie tylko ideą stawiającą na piedestał kolektywizm i społecznienie środków produkcji, jest także lewicową odpowiedzią na pytanie, jak osiągnąć maksymalną wolność jednostki. Jako marksiści uważamy, że jednostka może być maksymalnie wolna jedynie w ramach społeczeństwa kolektywnego. Nie chodzi o wyzbycie się indywidualności jako takiej, a o zwalczenie konieczności wzajemnego zniewalania się ludzi przez konieczność walki o byt, zasoby i środki produkcji. Ktoś zada w tym momencie pytanie. Były bądź są miejsca, gdzie demokrację w sposób faktyczny połączono z socjalizmem? Ja w tym momencie odpowiadam, a owszem. Musimy wrócić jednak na razie do roku 1871. Osoby znające historię na pewno już wiedzą, o czym mówię. Komuna paryska, do której także odwoływał się sam Karol Marx. Wiadomym jest, że szybko zniknęła,
bo utrzymała się przez około 2 miesiące. Jednak spójrzmy na działanie komuny od środka. Główną władzą była tak zwana Rada Komuny. Składała się z osób wybranych poprzez głosowanie powszechne. Możliwe w tym było także odwołanie członków w każdej chwili drogą referendum. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że komuna opierała się na demokracji bezpośredniej. Dzisiaj na przykład mamy taką miejscowość na terenie Hiszpanii, konkretnie na terenie Andaluzji, Marinaleda. Jest to miejscowość, gdzie z tego co wiemy jest jedno z najniższych poziomów bezrobocia. Według Vox Europe wynosi ona 0%. Rządzona jest przez Juana Manuela Sancheza Gordillo, członka Andaluzyjskiego Związku Zawodowego. Cała ziemia tej miejscowości należy do ludzi. Jest przez nich cała zarządzana w sposób kolektywny. Bez względu na zajmowane stanowisko, wszyscy pracownicy otrzymują wynagrodzenie w wysokości 47 euro za dzień i pracują 6 dni w tygodniu, pracując przy tym 35 godzin tygodniowo. My, marksiści, powinniśmy postulować formę demokratycznego zarządzania przedsiębiorstwami, czy też żeby władza była demokratycznie wybrana przez lud. Musimy pamiętać, że jeżeli chcemy być za ludem, to musimy być za ideami, które mogą im nadać największą formę wolności w jej lewicowym oddaniu. W imieniu kolektywu dziękuję za oglądanie. Mamy nadzieję, że film się spodobał. Zapraszamy serdecznie do polemiki w komentarzach, jeżeli z czymś się nie zgadzacie. Do zobaczenia.